Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Bo bez nogi żyć nie mogę. Nie pamiętam, Ja nie znam. sobie śpiewam. Tutaj coś się stało. Daj mi Mogę nogę, daj mi zobaczyć? nogę, daj mi nogę. Ja tak śpiewałam. Ojciec krzyczał na mnie, ale ja mówię, tatko, daj mi spokój, chociaż se zaśpiewam. Przecież to nic złego nie robię. Jak śpiewam, daj mi nogę. Był rok 45. Zaraz po kapitulacji Niemiec rosyjski oficer stacjonujący wcześniej w moim domu, ten sam, który pozwolił mi nocować na poddaszu, wracając z Berlina postanowił zajrzeć do Sędziszowa. Oczywiście odwiedził mnie i wyznał, że ma w stosunku do mnie poważne zamiary. Na początek zaproponował, że zabierze mnie do siebie, do Rosji. To był wykształcony, kulturalny człowiek, prawdopodobnie z dobrego domu, o europejskich manierach. A takich Sowietów było bardzo mało. Ba. On nie chciał nawet czekać po wojnie. On mnie już chciał brać. Bo młoda dziewczyna. Jak ta diabła szakala wyszła. Ja uciekłam do piwnicy, a on się zorientował. Widocznie mnie śledził. I on sam do piwnicy. Chyba nikogo nie zdziwi, jak powiem, że większość z nich to była zwyczajna hołota. Ja sobie myślę, ty cholero, ty taki bezczelny, że tyś przyszedł nas rabować i mordować. Wracając do jego propozycji, oczywiście nie zgodziłam się, bo niby z jakiej racji? Się na mnie tak przypaścił, ty cholero, Polska jeszcze że będziesz pyskować? Mnie uderzył wtedy. Tak przez głowę porządnie przypatrzyłam się i nic się nie odezwałam, tylko naplułam mu twarz i poszłam. Nigdy więcej go nie spotkałam, nic też o nim nie słyszałam, nie było żadnych kontaktów. Ja się pana nie pykam, bo nie jestem nawet ciekawa, co tam pan w tych spodniach ma. Zdecydowałam się wyjechać. Podczas podróży w jednym wagonie pociągu towarowego było nas około 50 osób. Nie mieściłam się w środku, więc usiadłam w drzwiach. W jednej ręce trzymałam walizkę z niezbędnymi rzeczami, a w drugiej dłoni metalowy krzyż, który zabrałam jako pamiątkę z domu rodzinnego. Podróż była bardzo długa, więc zdarzały się przerwy. Podczas jednego z takich postojów pijany sowiecki żołnierz, przechodząc wzdłuż wagonów, uderzał bagnetem karabinu w ręce ludzi siedzących w drzwiach, raniąc ich dłonie. Bagnet pijanego żołnierza trafił w mój krzyż, przecinając go u podstawy, a ja nie ucierpiałam. I tak moja wiara kolejny raz pozwoliła mi na dalszą podróż bez żadnej rany. Wkrótce znaleźliśmy się z Jankiem na ziemi trzebnickiej. A czym ta ziemia? A mą ojczyzną. A czym zdobyta? O, krwią i blizną. A czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Boga wierzę.
II wojna światowa dobiegła końca, a Polska znów znalazła się pod sowieckim zaborem. Polska Ludowa stanowczo nie była tym, o co walczyliśmy. My chcieliśmy wolnej ojczyzny, a miejsce, w którym się znaleźliśmy, nawet jej nie przypominało. To brzmi bardzo wzniośle, ale tak naprawdę wszyscy po prostu chcieli znów żyć normalnie. Zatrzymaliśmy się z Jankiem w powiecie trzebnickim w miejscowości Tarnast z niemieckiego. Wtedy były jeszcze tylko niemieckie nazwy. Po przyjeździe znaleźliśmy opuszczony przez Niemców młyn wodny i właśnie tam zamieszkaliśmy. Niemieccy właściciele uciekli albo byli deportowani rozkazem wojskowym. Gdy ci cywile opuszczali swoje domy, mogli zabrać ze sobą bagaż do 25 kg. Domy były jedynie zamknięte na klucz, który zazwyczaj znajdował się w drzwiach, a w środku wszystko wyglądało tak, jakby ktoś przed chwilą wyszedł i zaraz miał wrócić. Ale to się oczywiście nie zdarzyło. Jaś uruchomił młyn, a ja zaczęłam się uczyć zawodu młynarza. Miałam to szczęście, że jak już wspominałam, na chlebie znam się całkiem nieźle. Ja sama musiałam być młynarzem. Ludzie mi pomagali nawet. Ci, co mieli mąkę, to nie mogli patrzeć, że nie dziwne takiej mąki. To mi pomagali. A ja najlepiej, bo ja jestem mała, to musiałam sobie zrobić taki podstumek. Tam wzięłam z czegoś tam, wyjęłam i stałam na tym i dopiero mu tam podawałam. Oni się ze mnie śmiali, że idzie młynarz. Jak ja szłam, to mówili, młynarka idzie. Nie pamiętam dokładnie, ile czasu normalności wtedy otrzymaliśmy. Może kilka tygodni, miesiąc, 3. Czas nagle zwolnił albo przyspieszył. Tak czy inaczej, w obliczu wszystkiego, czego byliśmy świadkami podczas wojny, czas płynął inaczej. Nie potrafię określić jak. Pamiętam natomiast, że spokój nie trwał długo. Pewnego dnia mężczyzna mieszkający w okolicy przyjechał do nas ze zbożem i ostrzegł mnie, że jutro służba bezpieczeństwa przyjedzie po leśnego ludka. Czyli po Janka. W taki sposób ten dobry człowiek ocalił życie Jasia, który jeszcze tego samego dnia uciekł z młyna i dotarł do Czeladzi. Na podstawie perturbacji, które spotkały go po drodze, można by napisać całą książkę. On wszędzie musiał uciekać, bo przecież jego by dawno zamordowali, jakby on nie uciekał. Jego wszyscy dookoła, kto tylko mógł, to przecież krył. I ja go w piwnicy jeszcze mam, jeszcze go na kłódkę zamknęłam. A jak przyszli, to powiedziałam, gdzieś się pląt, czy ten nożyk i ja nie umiem otworzyć. Może później, może po południu. Mówię, no nie otworzę, bo nie wiem jak. Przypatrzyli mi się, dobrze wiedzieli, co jest grane. I poszli. W każdym razie był bezpieczny. Janek skutecznie ukrył się na Śląsku i pracował w cementowni. Ja zostałam na ziemi trzebnickiej, gdzie odnalazł się też przyjaciel Jasia, Stanisław Harchut. Mój przyszły mąż. No my się znali, to było jedno miejsce. On chodził do Jasia, z Jasiem się kolegował. Przychodził do nas bardzo często, później za często. Ja już byłam zareszczona z Adamem i mu powiedziałam wprost. Widziałam, co kombinuje. Kręci się za mną i chodzi za mną i oczy tak we mnie wsadzi, że mi się zdaje, że mnie oczami zje. I mówię, weź sobie inną godzinę do lekcji swoich z Jasiem, a ja idę na inną, bo razem jest źle, bo się tylko niepotrzebnie denerwujemy. Ty się gapisz, ja się zapominam, mówię, jeszcze się w tobie zakocham i pójdę za tobą. I się śmieje. On sobie tego nie zapomni, że mu tak odpowiedziałam po mądrze, że się śmieje z takiej miłości. Długo czekałam na Adama. Czekałam całą wojnę. Nigdy nie pomyślałam nawet o innym mężczyźnie. Byłam bardzo zakochana. Nie miałam żadnej pewności, ale przez cały ten czas wierzyłam, że stacjonuje w Anglii i kiedy to wszystko się skończy, wróci do mnie i będziemy mogli wreszcie zacząć nasze normalne, wspólne życie.
On zginął na wojnie. Czekałam na listy, dostałam tylko jeden. Nie martw się, Ironko, całuję cię, bądź zdrowa. Jeszcze do ciebie napiszę. I to już był koniec. Już nie zdążył napisać, ale zdążył, tak, napisać zdążył jeszcze list, tylko go schował. A później te dziewczyny, co z nią mieszkały razem, znalazły ten list, tam był gdzieś. Znalazły i dały mi. Jezus, jak ja płakałam. Poszłam do kościoła, do kaplicy i tak płakałam w kościele, że wyszedł ksiądz, jak oni nazywają te swoje, w kościele taki jest wejściowy, pierwszy budynek malutki. Oni się tam przebierają, ubierają te inne. I tam przyszedł i mówi: Irena, ty uciekaj stąd prędko, bo Niemcy złapali twój list. Po wojnie dowiedziałam się, że Adam zginął już we wrześniu 1939 roku. Najprawdopodobniej podczas kampanii wrześniowej. Kraków się bronił. Niemcy nadlatywali swoimi eskadrami. Z nieba spadło wtedy wiele naszych samolotów. Adam znalazł się wśród nich. Nigdy nie dowiem się, czy ta wersja wydarzeń jest prawdziwa, ani czy Adam nigdy nie stacjonował w Anglii. Informacje były bardzo różne. Ale ten scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. W każdym razie pewne było, że Adam już nie wróci. Nie ma go. Stanisława poznałam w 1942 roku jako przyjaciela Jasia. To właśnie on namówił nas do wyjazdu na ziemię trzebnicką i dzięki niemu się tam znaleźliśmy. Staszek co 2 tygodnie w niedzielę wynajmował furmankę, by dojechać do Tarnastu z Obornik Śląskich, gdzie otrzymał kontrakt kierownika tartaku. Między nami narodziło się uczucie, które wkrótce przerodziło się w miłość. Z początku to nie była miłość. Z początku to była taka koleżeńska przyjaźń oczy. Ale potem widziałam, że on jest zwariowany. Jeszcze se do łba coś domyśli, dokręci i dopiero będzie kłopot. Ja sobie nie będę brała go na sumienie. On się chciał dużo prędzej żenić, ale już to taką wytłumaczę. Ja mówię: słuchaj, człowieku, przecież widzisz, co to jest wojna. Każda chwila nie ma nas. Po co nam się... Jesteśmy przyjaciółki, nawet mówię, możesz mieszkać u nas jak chcesz. Mi nie będziesz przeszkadzał. W 1946 roku opuściłam Tarnast, niczego ze sobą nie zabierając, i zamieszkałam ze Staszkiem w Obornikach. A on się tak przypatrzył na mnie, Staszek, i mówi tak: no pewnie, ty jesteś królową wobec mnie. Ja mówię: gówno, nie królowa, uciekam od ciebie. I poszłam, bo się zdenerwowała. Nie dość, że chodzę z bałwanem, to mi bałwan jeszcze wymówki robi. Staszek do 1962 roku miał na nazwisko Harchut. Pochodził z sędziszowskiej rodziny, w której leśnych ludzi nie brakowało. Wszyscy oni po wojnie byli ścigani i represjonowani. Pod koniec lat 50., gdy mieszkaliśmy już w Obornikach Śląskich, Staszek dowiedział się, że Służba Bezpieczeństwa rozstrzelała jego 2 kuzynów Harchutów we wrocławskim więzieniu. Oczywiście w związku z przynależnością do AK. Do dziś nie wiadomo, gdzie są pochowani. W każdym razie bezimiennie. Właśnie wtedy Staszek postanowił szybko zadziałać. Chcąc, nie chcąc, musiał zmienić nazwisko. I tak dziś nazywam się Leszczyńska. Nam się od początku nam wcale nie zdawało sprawy, że my się ożenili. No. Tak dalej było, jak było. On sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie. On mi czasem przynosił kwiatka. Ja jeszcze krzyczałam na niego. Mówię: cię z tym kwiatkiem wykopię stąd, daj mi spokój. Ale on był bardzo szczęśliwy. Co on miał do mnie cierpliwości.
To się sama dziwię. Teraz to się dziwię. Zaczęliśmy od skromnego urządzenia mieszkania. Mieliśmy też 2 krowy, świnie i kurnik. Brakowało nam wtedy nawet podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. Później z roku na rok było lepiej, ale do obfitości nigdy nie doszło. Jako narzeczeństwo bardzo szybko zaczęliśmy myśleć o założeniu rodziny. Aż wreszcie 26 grudnia 1946 roku przyrzekliśmy sobie miłość i wierność w obornickim kościele parafialnym. Bo on mówi, ja bez ciebie to jestem jak kwiat bez wody. Ja to usłyszałam i sobie myślę, dobrego kwiatka złapał. Wodę ma w mózgu i jeszcze je chce podlewać każe. Staszek napisał kiedyś, że gdyby przyszło mu powtórzyć nasze życie, zrobiłby ponownie to samo. Ziemia obornicka i dolnośląska jest wypełniona widocznymi znakami naszej pracy, pełnej wydarzeń i poświęceń. Jesteśmy z nią związani już na zawsze i kochamy ją, bo jest tego warta. Wody mi daj, 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 wody mi daj. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka wpłyń, uratuj mnie. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka wpłyń, uratuj mnie. Na emeryturze udało mi się zobaczyć trochę więcej świata. Razem ze Staszkiem i z Bogusiem, czyli synem Zosi i jego żoną Krysią, podróżowaliśmy po Europie. Głównie na zaproszenie znajomych Staszka, z którymi współpracował jako dyrektor tartaku w Korzeńsku. I tak w 1977 roku pojechaliśmy do Bułgarii. W 1978 byliśmy w Austrii, w 1979 w Szwecji i Republice Federalnych Niemiec. Z kolei w 1981 roku byliśmy w Grecji i na Węgrzech, a później pojechaliśmy jeszcze do Danii. Z tych podróży przywoziliśmy przede wszystkim wrażenia ze świata, nieskażonego socjalistyczną demokracją. Ale paszporty za każdym razem musieliśmy oddawać do urzędu paszportowego w ciągu 7 dni. Nasze emerytalne życie było bardzo dobre, pełne spokoju i miłości. Nasz dom tętnił życiem dzięki dzieciom. W grudniu 1954 roku na świat przyszedł Rysiek, a 4 lata wcześniej nasz pierwszy syn, któremu dałam na imię Adam. Często przyjmowaliśmy też gości, częstując ich pysznymi potrawami. Moje popisowe danie to faszerowana kaczka pieczona z nadziewką z własnej hodowli. To było takie piękne, zrobiłam nadzienie i zakleiłam jeszcze później dobrze ciastem, żeby nie uszło powietrze. To się tak udusiło po prostu w tym cieple. Brat Kaziu w latach 50. studiował na Politechnice we Wrocławiu, czyli rzut beretem od oborników, dzięki czemu był u nas częstym gościem. Przez te wszystkie lata, aż do samego końca, prawdziwym mediatorem i przekaźnikiem wszystkich rodzinnych informacji była Zosia. Myślę, że to było dla niej bardzo ważne, jako że była najstarsza w rodzeństwie. Często odwiedzała nas z synem i synową, wtedy bardzo dużo wspominaliśmy i słuchaliśmy nowości, bo Zosia była zawsze świetnie zorientowana. W 2014 roku, gdy Staszek był już bardzo słaby, Rysiek postanowił, że się nami zaopiekuje. Dlatego wprowadził się do nas.
W 2015 roku, w wieku 97 lat, Stanisław odszedł. On już w grobie, Jasiu w grobie. A my, dokąd my idziemy? Za długo. Ja zostałam z Rysiem i jego muzą Ewą, która szybko okazała się być moją wymodloną synową. Myślę, że jest moim aniołem stróżem, który odkąd pamiętam z troską dba o mnie we dnie i w nocy. Jak wiadomo, Polska pod zaborami nie była krainą mlekiem i miodem płonącą. Była straszliwa bieda. Mój ojciec Wiktor pochodził z Kolbuszowej, gdzie mieszkał z wujkiem i swoim ojcem, Antonim Szablą, oraz siostrami i bratem Tomkiem. Ojciec już jako pełnoletni chłopak wyprowadził się do Sędziszowa, a reszta rodziny została w Kolbuszowej, gdzie w latach 20. sytuacja materialna się nie poprawiła. Dlatego 4 siostry postanowiły wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Władysława, Balbina, Józefina i Ludmiła. Oni po prostu wyjeżdżali dla pieniędzy. Tu nie było gdzie zarobić, tu nie było jak, żeby się czegoś dorobić. To były młode dziewczyny, chciały wyjść za mąż. A kto weźmie dziewczynę, co nie ma 5 groszy na w kieszeni? No każdy chłopak, jak się żeni, to chce, żeby ta żona coś wniosła. Albo ręczniki kupiła, albo nocnik kupiła, albo buty, ja nie wiem, no coś kupowała, każda jedna. Chociaż była biedna, ale coś musiała mieć, a on nie miałby nic. Nikt się nie interesował. Ludmila came along just like her sisters did. And she remembers the story. She would retell that story a lot, and it would usually end up crying because it must have been frightening. So she didn't know anybody on the ship. They put a tag around her neck with her information, and she arrived in New York City at Ellis Island, and she looked around for her family after going through the line of what they went through then, and there was nobody there from her family. What she didn't understand was they had never received any information that she was coming then. So Red Cross then put her on a train to Connecticut, Hartford, Connecticut, where she then went and again looked outside the train to see if her family was there to meet her, and there was nobody there. So then luckily the Red Cross was very good. They saw the address on that paper and they sent her by taxi to where her sister Josie lived. And then all of a sudden her whole family saw her, and she would retell that story a lot. W Stanach wyszła za znanego działacza polonijnego, Zygmunta Dybowskiego. He earned lots and lots of money to send to Poland for their fight for freedom. And at one point he was recognized with some Legionnaire's cross from Joseph Pilsudski. And he did all, like he said at one time, even though he grew up Catholic, his real religion was to his love for his country, to Poland. Wspominam o tym dlatego, że przez te wszystkie lata Zosia trzymała kontakt z naszą amerykańską rodziną. Wymieniała korespondencję, pokazywała nam zdjęcia i oczywiście wysyłała do Ameryki nasze fotografie. W 1973 roku Ludmiła przyleciała do Polski, a Zosia zorganizowała cały jej pobyt tak, żeby mogła odwiedzić wszystkie miejsca, na których jej zależało. W 1984 roku przyleciała jej wnuczka, Louise, której mąż służył w amerykańskiej bazie lotniczej Republiki Federalnych Niemiec. Well, my husband was stationed in Frankfurt, Germany with the Air Force, and I realized that I could take a train and it wouldn't be too far or costly, and he could be with the children. And I really, really wanted to go for my father because he had never been, and maybe find something out about his family and our family. And one of the things that was funny about it was when I went to go get my visa, because Zosia told me on this day, Bogus can have a few days off so he can take you around
Poland and see some things, that you must come on 13 October 1984. So then immediately I contacted the U.S. Embassy in Bonn to try to get the visa. And they questioned me why I would be going now, because it was still under communist rule. And also if I had any trouble, that they couldn't help me. And I said, because I was young and foolish and really didn't know that much, I didn't know what kind of possible trouble there could be. So I said, yes, I want the visa, and no, I won't have any trouble. And so then I went by train. And that experience in itself was interesting, because just a few women were in that train, or older people that had come to the West then, and then they were going back to Poland. So they looked at me suspiciously, because there was 6 people to a train cart, and they wondered who I was, and they saw that I really didn't speak too much Polish. And when they finally realized I was in the right compartment, then they were very kind and they shared their food, because I didn't even know there was no food on the train, and they all had food in their baskets. And then we went for a while and people kept asking me in German, "Hast du Angst?" And I told them no, I didn't have any anxiety, because I didn't know anything to be afraid about. And then all of a sudden the train stopped, and we were going to go into East Germany. So they take the West German engine off and they change it with a East German engine. At that point, the East German guards come on the train with ladders and guns and dogs, and everyone started hiding and wrapping everything up. And they told me to do the same. Well, I didn't have anything to hide, so I just sat there. And then the East German guard, our compartment was the first compartment. He opens the door, asks everyone for their passport. And everyone's like shaking and unwrapping out of plastic their important papers. And they had already hidden any like money or jewelry that they had. And so I felt like, oh, maybe I should give them some time. I'm ready. I don't have anything to hide. I'll just show him my passport. So I showed him my passport, and he said, "Amerikanski." And I said, "Yeah." And then he said, "Sprechen Sie Deutsch?" So then he asked me a couple questions in German. And then he said, "Sprechen Sie Polska?" And so then I thought for a second, and my dad had told me, hey, just tell the truth and you won't get in any trouble and don't lie. So I knew the only words I really knew was this little song. It said, "Yachi Bushitam Timye Bushitash," which I really didn't think about too much about like what it meant. And so the guy looks, and then he takes the ladder out of the compartment and he goes down the train to the next compartment where the other police is, or the guard. He tells them the thing, and the two start to laugh, and then they leave the train and no one gets searched. So the train then takes off. Everyone in my compartment is very quiet, looking at me with very big eyes. So then they kept saying, "Dobre, dobre, bardzo dobre." So then I thought, what's so good that I did? Well, first of all, I stopped them from investigating the train. And because of my little bit of stupidity with not being afraid of these guards, that I made them laugh. All the people really laughed. Like so much they were laughing for the next hour, and they were really sharing their food with me, so I was eating really good. But that was a funny story that then I told Zosha, and then I told my dad, who shook his head because he couldn't believe that I said that song, which I then found out, "If I give you a kiss, will you give me one back?" Louise wspomniała, że w związku ze służbą męża zmieniali miejsce zamieszkania tak często, że jednego dnia zdążyła zawiesić firanki na oknie, a następnego już musiała je ściągać. Podczas pobytu w Polsce Louise trochę się obawiała w związku z władzami Polski Ludowej, jednak obyło się bez żadnych problemów. When we lived in California, we drive all the way across the country to see them. So those were the different experiences where we would go to their house and visit. And everything there
made us know that they were from Poland, because my grandfather talked about Poland a lot. He knew a lot of history. He had taught my dad a lot of history. My grandmother's was more kind of nostalgia and about Poland, and also her great cooking that was all Polish. So I would help her in the kitchen, and I learned how to cook. And she was a great cook. Gdy w 98 roku odeszła Zosia, kontakt na jakiś czas się urwał, aż do 2018 roku, gdy inicjatywę przejął dorosły już prawnuk Zosi, Michał. Tego samego roku obchodziłam swoje 100-lecie. Z tej okazji w towarzystwie rodziny w naszym mieszkaniu odbyła się uroczystość, podczas której otrzymałam medal honorowego obywatela Obornik Śląskich. W 2020 roku jestem najstarszą mieszkanką tego miasta. So now I understand what it means to be a real Żebla girl. We wrześniu 2019 roku Krysia i Michał odwiedzili nas z gośćmi, których nigdy nie spodziewałabym się w Obornikach. Z wnuczką Ludmiły Louise wraz z mężem Howardem. Louise podczas pobytu w Polsce koniecznie chciała dowiedzieć się wszystkiego o swoich polskich korzeniach. So as Arenka told these stories, we were overwhelmed, especially me. I pretty much cried through the whole time of listening to how brave she was, how petite she is, but how unbelievably brave. And I realized that's my family roots. To są rzeczy nie do opowiedzenia. I do śmiechu, i do płaczu. I tak, jak człowiek się za tym namyśli, to sobie myślę, Boże, za czym my się tak zabijamy? Też tego życia tak krótko. Było, błysnęło, pomodliliśmy się, pacierz zmówiliśmy i poszliśmy tam, gdzie jest nasze miejsce. To było spotkanie pełne wzruszeń i łez. Opowiedziałam im wtedy większość mojej historii. Wszystko, co pamiętam, choć mam wrażenie, że niewiele tego zostało. Michał, którego ostatni raz widziałam, jak był malutkim chłopcem, musiał tłumaczyć wszystko na język angielski odwrotnie. A po naszym kilkugodzinnym spotkaniu powiedział mojemu synowi Rysiowi, że na podstawie tej historii musi powstać film. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, bo bez nogi żyć nie mogę. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, bo bez nogi żyć nie mogę. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, bo bez nogi żyć nie mogę. Jak to dobrze jest, sami tu sobie siedzimy, rozmawiamy,
śmiejemy się, opowiadamy sobie, a oni tam siedzą w tych ciemnych. Może im tam dobrze. I czekają, kiedy Pan Bóg im rękę poda i pobłogosławi choć jeden raz. To jest wielkie szczęście dla nich. Na to czekają i proszą. Bardzo często nie dostaną to, co chcieli dostać.